piąty anioł zatrąbił i ujrzałem gwiazdę, która z nieba spadła na ziemię. I dano jej klucz od studni czeluści. I otworzyła studnię czeluści, a dym się uniósł ze studni jak dym z wielkiego pieca. I od dymu studni zaćmiło się słońce i powietrze. A z dymu wyszła szarańcza na ziemię i dano jej moc, jaką mają ziemskie skorpiony. Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Kochani, witajcie w kolejnym odcinku Strasznej Rekolekcji. Idźmy od razu do rzeczy, bo dzisiaj jest po prostu 150 000 milionów szczegółów, a musimy zrobić w miarę sprawny i zgrabny ten odcineczek. Kochani, mamy dzisiaj okropnie straszne obrazy. Jesteśmy w trąbach cały czas, jak pamiętacie z poprzedniego odcinka, były pierwsze 4 trąby. Tak to jest w ogóle poukładane trochę w Apokalipsie, że te pierwsze 4 pieczęcie są takie krótkie, pierwsze 4 trąby są takie krótkie, a potem jest tak długo. I teraz też będzie tylko jedna trąba, czyli anioł trąbi po raz 5. Wiecie, tak jak wam już mówiłem, że to trąbienie oznacza ogłaszanie pewnej prawdy, że kiedy anioł trąbi, to po prostu ogłasza prawdę przede wszystkim o złu. I tak jak wam mówiłem, jesteśmy w tym ostatnim etapie dziejów świata, bo ostatnia pieczęć już rzeczywiście opowiada przede wszystkim o ostatnim etapie, ale jak zobaczycie, to też dotyczy ostatniego etapu życia każdego człowieka, po prostu. O co tu chodzi? Na czym polega ten obraz z 5. trąby? Kochani, początek jakby krajobrazu jest taki, jaki już znamy z Apokalipsy. Czyli mamy znowu powtórzony obraz spadających gwiazd, szczególnie jakiejś jednej gwiazdy. Jak pamiętacie, to oznacza autorytety duchowe, ludzi z charyzmatami, którzy po prostu sprzeniewierzają się temu, kim mają być, czyli padają wszystkie autorytety, ludzie tracą orientację, że tak powiem, w świecie. Tylko że tym razem, i to właśnie jest taki sygnał, że to jest prawdopodobnie opis rzeczywistego takiego końca już w ogóle naszego świata, spada jakiś taki autorytet, spada coś tak wielkiego, co sprawia, że otwiera się w ziemi jakaś wielka po prostu czeluść, otwiera się jakaś studnia zagłady, to można różnie tłumaczyć, po prostu otwiera się jakiś wielki dół ze złem. Czyli jest taki upadek autorytetu, jest taki upadek rzeczy dobrych, świętych i tak dalej, że zło dostaje zupełnie nową szczelinę do wyjścia na ten świat. I z tej czeluści, z tej jakiejś takiej studni z otchłani, wydobywa się, jak tam w tych symbolach na pewno słyszeliście, dym, z którego wychodzi szarańcza. Jak się za chwileczkę okaże, ta szarańcza to jest coś bardzo dziwnego. Kiedy będzie Jan opisywał, to w ogóle nie wygląda jak szarańcza, tylko ma takie szczegóły i takie jakieś elementy, które robią z tego jakieś dziwne, w ogóle potworne wydarzenia. Ale najpierw zajmiemy się samym tym takim obrazem dymu i właśnie szarańczy. Czyli zobaczcie, mnóstwo małych, mogłoby się wydawać, ale w niezliczonej ilości i bardzo śmiercionośnych jakby przeciwników. I co to znaczy? Jakby w 2 warstwach. Po pierwsze, będzie taki czas na świecie, kiedy zło się po prostu straszliwie już rozpleni. Upadną autorytety i będzie taki czas, kiedy po prostu cały świat będzie zalany różnymi złami, jak szarańczą. Ale to jest też opis, kochani, takich wydarzeń w życiu człowieka. W takim sensie w historii każdego poszczególnego człowieka może być taki moment, kiedy człowiek ma takie wrażenie, tyle mi się już nagromadziło po prostu złych rzeczy. Nie chodzi o jakieś jedno wielkie wydarzenie, ale mam tyle różnych po prostu złych momentów, tyle złych sytuacji, tyle złych, że mam wrażenie, że się nie wydobędę. To jest właśnie tego opis. 5. trąba opisuje coś takiego. Co się wtedy dzieje? Po pierwsze dym, czyli jesteś totalnie, nie widzisz nic. W sensie to zło ci całkowicie zamyka oczy, tak że po prostu bardzo trudno ci się jest rozeznać w ogóle, co się dzieje. I co się okazuje? Wyłazi z tego szarańcza. Jak wiecie, obraz szarańczy, dlaczego on ją wykorzystał Jan? Bo szarańcza jest czymś takim, co nie zabija człowieka, ale zabija wszystko, co mu służy do życia, zauważcie. No, rzadko się spotyka, żeby szarańcza zjadła po prostu człowieka. Natomiast szarańcza je wszystko, rośliny, trawę, wszystkie rzeczy, które istnieją, że tak powiem, służą do życia człowiekowi. Czyli zobaczcie, to jest takie zło, które człowieka jako takiego jakby nie zabija. Czyli nie jest tak, że to cię po prostu doprowadza do śmierci, tylko po prostu odbiera ci wszystkie potrzebne rzeczy do życia. Myślę, że znacie to z własnych historii. Czyli takie zło, które ci po kolei zabiera różne rzeczy. Tym jest właśnie obraz szarańczy. Zanim pójdziemy dalej jeszcze w tym obrazie szarańczy, to jest taki moment wytchnienia, który od razu nam daje Apokalipsa, żebyśmy się tego wszystkiego nie przerazili znowu. To jest przepiękne w Apokalipsie. Otóż natychmiast pojawia się taka informacja, że ta szarańcza nie zrobi krzywdy nikomu, kto jest opieczętowany, zauważcie.
Czyli znowu, tak jak wam mówiłem, jest pewnego rodzaju obrona. To nie jest tak, że koniecznie trzeba się wpakować w te wszystkie rzeczy, o których mówi Apokalipsa. Mówi tam tekst Apokalipsy, że jeżeli ktoś jest opieczętowany, szarańcza nie robi mu krzywdy. Czyli jeśli będziesz blisko Pana Boga, to spokojnie, to cię to nie skrzywdzi. Drugi ważny szczegół, który tam się pojawia, jest taki, że Apokalipsa mówi, to cierpienie, to straszne takie doświadczenie zła będzie trwało tylko przez określony czas. To jest tu wyrażone 5 miesiącami. Tak by to oczywiście nie ma znaczenia w takim sensie czasowym, tylko chodzi o to, że to działanie tego zła ma swój kres. I to jest, kochani, bardzo pocieszające, bo to pokazuje, naprawdę to nie jest tak, że zawsze, wszędzie, na zawsze to zło cię będzie dotykało, nawet jeżeli cię dotknie. Tylko ono ma swój kres i będzie koniec tego uderzania. Dalej Jan opisuje te szarańcze jeszcze. Zobaczcie, jaka ona jest. Ja tylko kilka szczegółów wam wyciągnę, żeby wam pokazać, jakby na czym to polega. Po pierwsze jest porównana do jakiejś konnicy, która jest ubrana z przodu w jakieś pancerze. Co to znaczy? Czyli zobaczcie, to zło ma po prostu ogromną siłę, tak jak konnica, czyli ono jak się przetacza przez coś, to wszystko demoluje. A jakie jest? Jest zupełnie bez serca. Znaczy, tu, gdzie jest serce, ono jest całe opancerzone, czyli nie możesz liczyć na żadne współczucie. To nie jest tak, że się jakoś dogadasz z tym złem, że powiesz, no słuchaj, może mnie tak bardzo nie krzywdź. Nie, tam jest po prostu zimne zło, które absolutnie opancerzone nie bierze pod uwagę niczego, co się w tobie dzieje. Dalej, jak to jeszcze opisuje Jan? To są bardzo ładne szczególiki. Jest napisane, że ma też wieńce jakby złote. Jak pamiętacie, byli starcy, którzy mieli wieńce złote. Ci mają jakby złote. Co to znaczy? Oni udają autorytety. To jest takie zło, które próbuje się pokazać w tym świecie, że ono coś znaczy, że ono jest silne, ale to nie pochodzi od Boga. Na czym polega jeszcze podstęp tego? Jednocześnie ma jakby kobiece włosy. W ogóle te opisy po prostu szarańczy Jana są niewiarygodne. Szarańcza ma jakby kobiece włosy, a jednocześnie zęby jak lew. Czyli zobaczcie, dwa sprzeczne sygnały. Kobiece włosy się kojarzą z czymś łagodnym, pięknym, no kobieta, a nagle ma zęby lwa, czyli ukryte, tego nie widać cały czas, ale jak się wkurzy, tak nagle pokaże swoje zło, no to jesteś w ogóle przegrany. Co jeszcze? Ona atakuje, tak jak mówi Apokalipsa, jak skorpiony, czyli ma ogon, którym z tyłu kąsa. Co to znaczy? Znowu, ona ci się z przodu pokazuje, że niekoniecznie jest taka zła, może nie jest tak źle, ale, że tak powiem, skutki jej działania, czyli ogon, jak cię dopadnie, to absolutnie po prostu się nie pozbierasz. Kochani, tych symboli oczywiście tam jest bardzo dużo i można by je na bardzo różne sposoby interpretować, ale jedna taka ścieżka szczególnie jakby pokazuje, o co tu chodzi. Kochani, myślę, że w taki sposób działają różne prądy kulturowe w świecie, takie prądy, które są jakby sprzeczne z tym, co myślimy jako chrześcijanie. Zobaczcie, że tak się nam zazwyczaj próbuje sprzedać zło, że zło wygląda dosyć sympatycznie, ma kobiece włosy, ale jak wkurzysz to zło, jak wkurzysz taki pogląd, to pokazuje swoje zęby. Jego szczególne skutki są, że tak powiem, na końcu jego działania. Zobaczcie na przykład różne, nie wiem, systemy edukacyjne, które próbują wywrócić seksualność ludzką, nie? No wyglądają jak po prostu zajmowanie się dobrym rozwojem dzieci, ale skutek tego jest taki, że ten ogon skorpiona zrobi z tych dzieci po prostu w ogóle jakieś choro myślące istoty. Kochani, nie chcę to oczywiście osadzać się w konkretnych rzeczywistościach takiego naszego świata, bo to każdy może zrobić sam. Tylko to pokazuje, że będzie taki czas w świecie. Ja wiem, wszyscy myślimy, już jest taki czas. Nie, będzie jeszcze gorzej. Będzie taki czas w świecie, kiedy zło naprawdę się tak rozpleni, kiedy będzie tak mocne, kiedy będzie jak szarańcza tak atakowało, kiedy będzie jak skorpion, czyli nie będzie nawet ci się wydawało, że podchodzisz do zła, a cię sieknie tym swoim ogonem, będzie tak mocne jak konnica, że będzie wszystko przewałkowywało, będzie udawało łagodne, a jednocześnie będzie jak lew, będzie udawało autorytety i będzie w tym świecie miało poważanie i wszyscy będą mówili, no to jest super, to jest świetne myślenie, to jest rzeczywiście dobra ścieżka, a tak naprawdę to będzie tylko jakby ze złota i tak dalej, i tak dalej. Kochani, rzucam wam tylko takie ślady, jak można pójść tymi symbolami tej szarańczy. Każdy z was pewnie musi sobie sam o tym pomyśleć, bo najważniejsze dla mnie w całym tym tekście jest to jedno, co już wam mówiłem. Jeśli ktoś jest opieczętowany przez baranka, czyli jest w wyborze, podjął wybór, jestem z Bogiem, to nic mu ta szarańcza nie zrobi. I to jest dla mnie, kochani, różnica między tym, co bardzo często się słyszy gdzieś tam w Kościele, a tym, co mówi Apokalipsa. Bo Kościół bardzo ładnie te szarańcze rozpoznaje, mam takie wrażenie. Potrafi bardzo często mówić, mamy wielu takich księży i takich innych różnych proroków, którzy mówią o złu, które się panoszy w świecie. I w ogóle mają rację. To wszystko jest prawda. Tylko mam wrażenie, że nie doczytali tego jednego fragmentu, gdzie jest napisane: szarańcza nie rusza tych, którzy są opieczętowani przez Boga.
A to znaczy, że znacznie ważniejszą wiadomością od tego, jaka jest szarańcza, znacznie ważniejszą wiadomością jest, jak pomóc ludziom, żeby się opieczętowali znakiem baranka. Dlatego, że jeżeli będą opieczętowani, to nic im szarańcza nie zrobi. I nawet nie trzeba będzie przed tą szarańczą ostrzegać, bo jeżeli ktoś jest opieczętowany, czyli wybrał Boga, czyli chce być z Bogiem, buduje z Bogiem bliskość, to jak mówi jednoznacznie Apokalipsa, szarańcza może go pocałować tam, gdzie go może pocałować. Kochani, to jest niesamowity tekst, jednocześnie bardzo straszny. No wyobraźcie sobie, wielka czeluść z ziemi, wychodzą te dymy, te szarańcze, te konnice, te lwy, po prostu to jest jakaś w ogóle totalna machina po prostu zniszczenia. Zresztą tak ona tam się nazywa, bo nazywa się Abaddon, tak ją nazywa Apokalipsa, czyli niszczyciel. To jest coś, co po prostu niszczy ziemię. A Apokalipsa mówi, wystarczy ci pieczątka. I cała ta szarańcza może się odwrócić i tyle ją widzieli, bo nic ci nie zrobi. I z tym zostańcie, bo to jest niesamowicie dobra wiadomość. Jestem bardziej niż pewien, że jest na świecie jakiś zespół metalowy, który nazywa się Abaddon, Abaddon. na pewno. Abaddon. I to myślę, że nie jeden, wiesz. Już czekaj, jakiś SMS przyszedł. Dobra, to tyle. A opieczętowany znaczy, że wierzący? Czy że... No mówiłem może ten odcinek, No dobra, no ale to dobrze. że pieczęć tu, czyli na mózgu, na myśleniu, czyli to jest bardzo świadomy wybór, że jesteś z Bogiem. Nie emocyjki, nie coś tam, tylko twoja decyzja. Idę z Bogiem. No ale to jak to rozróżnić, jak w kościele stoją ludzie, którzy wybrali? Nie Wszyscy- wiem, a czemu to masz rozróżniać? To pytanie do ciebie, nie do tego, żebyś na innych patrzył, tak, czy oni ale wybrali. ja wybrałem, nie? A tak serio to No ale to, średnio. no i masz odpowiedź, no. No sam sobie odpowiedziałeś właśnie. Czyli szarańcza. No dokładnie, jeżeli średnio wybrałeś, to szarańcza. O kurde. No jo. A ty wybrałeś? Myślę, że tak. Spoko. Mam pewną jeszcze dozę pewności, ale... Szarańcza. Bo strasznie zadymiłeś w ogóle. Jak zrobiłeś jak dym, jak z tej czeluści zrobiłeś. No. No to tyle. To pozdrawiamy serdecznie z Bogiem. Pa!